Oto kolejna część Let's Playa Xenoblade Chronicles. W poprzednim odcinku wywalczyliśmy sobie olbrzymim wysiłkiem, który wyciąłem z nagrania, część zastępczą dla Fiory, która została podana ostrej rzezi w procesie mechonizacji. Oczywiście rozmówiliśmy się z tatą Egilą, tu się muszą postacie załadować. Tu z Linadą pogadam. How are you? I think we found it. Is this the piezoelectric unit? Yes, that's it. Well done. Linada, will Fiora be okay now? She'll be fine. It will just take me a little time to reconfigure and install the unit. Leave it to me. You get some rest. But... Shulk, do you want her to see you looking exhausted when she wakes up? You're right. I'll try and get some rest. Thank you for everything you're doing. By the way... Yes? The chief says he wants to speak with you. I think it's about Egil. I'll go and see him. He wants Egil stopped. And so do we. But I need to sleep on it. Good. You mustn't overburden yourself. We will help you in any way we can. Thank you. No, po tych scenkach tej wcześniejszych wiemy, że Machina... Nie wszyscy Machina są niedobrzy. Właściwie to Egil wydaje się stanowić jakiś wyjątek nieprzyjemny. Mamy pogadać z... Momencik. Teraz chyba mamy wypocząć. Przygotowali dla nas jakiś kanister, kontener. Ten Egil, no zresztą Egila znamy, to jest ten wielki koleś, znaczy koleś w tym wielkim robocie, który był nie do rozwalenia, nie do ruszenia wcześniej. How are you? Sleep well? Yes, very well. I wanted to, talk about your son. Have you made up your mind? Yes, we agree with you. Egil must be stopped, but we can't act now. Oh? Why's that? Before we came here, we heard of plans to form an allied force on Bionis. Any day now, they're going to launch an attack on Mechonisa. But it's too dangerous. Egil has made a weapon that could kill us all. The weapon that Mumkar was using? The one that shoots green fluid? He said it can decompose any being from Bionis. We have to go back and warn them, before it's too late. Tak, to Dixon. Well, you could always ask me to do it. Dixon? What are you doing here? No, skąd on się tu wziął? No przecież... I can't believe you found us. Why? This place is directly below the fortress. If you fell from up there, I figured you must have ended up here. And Bob's your uncle. I Bob jest twoim wujem. You're looking well, Dixon. Ah, I see you're looking like your usual old self. Znają go You tu. know each other? Kinda. I scratch his back. He scratches mine. Ręka He rękę myje. tells us about the outside world, and we give him technology and information. Why did you keep that to yourself? That information is vital to all who fight Mechonis. Not all of us Homs are good people. What would happen if the Mechonis-hating types found this place? These Machina cut themselves off from the world to get away from pointless fighting. So they escaped to live in peace. Somewhere they wouldn't be seen. Makes sense. Clever little crown princess, ain't ya? So this is where you obtained all that stuff you brought back to Colony 9. I wondered where you were getting it from. I thought it was fine as long as it helped Shulk out at the lab. I guess the secret's out now. So, that weapon. How dangerous are we talking about? I haven't discovered why, but it disintegrates anything it touches.
but only if it's living tissue from Bionis. Bet that would come in handy. Dixon! I'm only joking. Anyway, for now, just don't let any of it touch you. I'll come up with something to counter it. Leave it with me and I'll keep you posted. You lot go and take care of that Eagle or whatever his name is. If you take him down, the Allied force might not even be needed. Okay. I no jak? Let me think about it for a bit. Czyli tak, Dixon, jak się okazuje, jest tu w tajemnych konszaktach. Jeszcze będzie czas na wyjaśnienia. Fiora. Ain't made your mind up yet? Dixon, listen. Dunban told me all about it. The goal of your mission. So, you wanted to avenge Fiora? Yes. But you found her alive. And now you've got her back. So, you're all done now, ain't you? What are you fighting for, Dixon? Me? He just gets right under my skin. That Egil guy. Because he's trying to exterminate the Homs? There's that. But that ain't everything. Jak w tej It's grze. his hatred for the Bionis. Or more like his aim to wipe out everything that lives on the Bionis. I'll tell you one thing. That Bionis allied force is coming together quicker than I thought. Really? Yep. That high-end-tier prince is really moving things along. Will they launch an attack on Mechonis? Of course. But it looks like the prince has got another plan. He gave me a message for you. When the allied force attacks Mechonis, you don't need to join the fight. He wants you to take advantage of the chaos and do what it is you need to do. Prince Callian said that. I was pretty surprised too. He looks like a sissy, but he's got guts. Yeah. I think that's the type of man he is. So, what are you gonna do? He wanted me to let him know. We're going to the Mechonis capital. You're gonna take down Egil? I don't know. I can't forgive the Mechon for what they've done. But after listening to Mikon, I think there might be another way. You're too soft. Do you really think that? Too right. He's the self-proclaimed leader of Mechonis. I heard about what he did to the Monado. If you face him, it might get eaten up. But you have to throw everything at him. Even if there's only a slim chance of winning. Hesitate for 1 second, and you're a goner. Oj tak, We won't let Shulk die. Not ever. ta już zdrowa. Fiora, are you okay to be walking around? Yep. I have to hand it to her. That Lenarda's pretty good. And not just with machines. She's also quite familiar with organic physiology. You went to get the things she needed to cure me, right? I'm sorry I caused all this hassle. But I'm fine now. I'll be by your side, fighting to protect you. No matter where we go, no matter how difficult it gets, Shulk will do the right thing. It doesn't matter how slim our chances. Shulk will always stick to the right path. Mamy fankę. And don't forget, it's because of Shulk that we are all here, fighting together. I I nie think tylko. that shows he has a strong character. Am I wrong, Dixon? Well, when I think about everything you lot have done, I can't deny that. Dixon, we're going to the Mechonis capital. About the Allied force. Yeah, leave it to me. I ain't gonna let anything happen to the colony. Those Mechon won't get away with anything else. Are you
You going? Yes. Thank you for all your help. You might run into someone called Vanea in the capital. Just mention my name, she'll lend a hand. Vanea? Is she a Mechona as well? She's my daughter. She won't be far from Egil. Hold on. You mean she's Egil's sister? You've got it, lad. And you say she'll help us? The girl doesn't want to hurt Egil, but she doesn't like what he's doing. She should be a big help to you young'uns. I don't know why she'd help us, but we'll try and find her when we get there. Good luck. Fiora, don't forget. I've only made temporary repairs. I think you should be able to fight, but don't overdo it. Come and see me the moment you experience any further system failure. I will. Thank you. In the meantime, I'm hoping I'll find a way to restore your former body. Is that possible? Theoretically, it might be possible to use your genetic information to regenerate your missing organs. Sorry, it's unfair for me to give you hope. To be honest, there's very little chance. But if there's even the slightest possibility, I'll have to try. Thank you, Leonarda. Fiora. Don't make that face. Okay, let's go. Fiora generalnie... Off you go, kid. I'm counting on you and the Monado. Don't let me down, Shulk. Dixon jak zboczeniec się ukrył tu za koszami na śmieci. No, Fiorę wypatroszyli literalnie, żeby tam wpakować jej za przeproszeniem jakieś tam części mechaniczne. Nie wiem, czy tam zaraz będzie następna scenka, czy... Aha. To jest Egil. Why did that face betray me? No, Egil And that light. dodaje teraz 2 do 2. No, that is not possible. A jednak... It must have been remnants of memories from her former life that made me lose control. A jednak... Memories. They are what limited the potential of Metalface as well. I now know that I must erase every last trace of what they once were. All my servants need is the instinct to fight. This Hom's female. She was with the boy who wields the Monado. A light of her memory. It shines strongly in this one. Któż może wspominać Charlotte tak mocno? Bring me face 20814. Tak. So it is this male. Taki samiec. The boy Shulk remains a thorn in my side. I will enjoy watching my minion crush him. Be still, my servant. I see that your memories cause you much suffering. Tak. No, wszyscy wiemy chyba, kto to jest, ale no, podobnie jak Xenoblade nie mówię, dopóki sama gra tego nie pokaże. No, Egil jednak nie doszedł do tego, że we Fiorze siedzi inna jakaś osobowość, tylko uważa, że to wspomnienie. Take this. What is it? There's a path leading from the base of Digit 2 to the foot of the Mechonisa. This is the security key to the door that seals the path. We who live in the village don't have any need for it, but it will be... We're in your debt, Leonarda. Shulk, Fiora, take care on your journey. We will. Leonarda, thank you for everything. Niestety wilot mi wypadł z łapsk i jeden tekst ucięło troszkę, no musimy z tym żyć. Tradycyjne. I tak. Z palucha 2 jest przejście aż na stopę Mechonisa. To jest, czeka nas długa droga. W międzyczasie tak, pojawił się w trakcie opracowywania planu tutaj
polecono nam, żeby się udać do niejakiej Wanei. Nie wiem, czemu Wanea nie jest popularniejsza, może artyści hentajowi nie dotarli aż tak daleko. To już powinno dać pewne wskazówki, jak ta Wanea wygląda. Druga sprawa jest taka, że Fiorę naprawiono, no ale najważniejszym tutaj mykiem jest to, że Dixon się pojawił. Okazuje się, że te jego przemieszczania się nagłe i tak dalej wynikają z tego, że korzysta z wiedzy, technologii danej mu przez właśnie lud Machina. To daje nam odpowiedzi na wiele różnych pytań. Natomiast co jest zastanawiające, czy ja to dobrze idę. Musimy się spieszyć, ponieważ Egil może rozpuścić siły Bayonisa tym zielonym dziadostwem. Teraz tu jest ramię i tu jest paluch 5, no to może jednak pójdziemy w ten sposób. No i ten Dixon wierzy w nas, udało mu się też jakoś tam przekonać. Reszta drużyny wierzy w nas. No by to było coś dobrego. Egil dysponuje tym zielonym dziadostwem, tak jak widzieliśmy jeszcze w scence z Munkarem. To jest taki kwas na istoty z Bayonisa. Zbierzamy w tej chwili w kierunku Mechonisa. Jest to bardzo nieprzyjemna rzecz do zwalczania. I tak, wejdziemy na Mechonisa poprzez stopę aż do miejsca, w którym Egil przebywa. Chcemy znaleźć Waneę, by poprosić ją o pomoc. Tak po prostu będzie. Tu mapa da nam jakieś wskazówki, bo już pamiętam, że no niestety ten teren jest troszkę trudnawy do nawigowania. Przynajmniej dla mnie, nie mam z nim troszkę problemów. Bardzo ciekawa, pomyślana lokacja, typu właśnie i w sumie logiczna. To akurat mi się przypomniała trasa Big Hand, finałowa trasa z F-Zero X. Tam nie wiem co tam chcą nawet, ale jacyś NPC. Wszystko zmierza, no cel jest jasny. No, Dixon zapytał Szulka, no tak, odzyskałeś Fiorę, wszystko chciałeś się zemścić, ale Fiora sobie żyje, jest wszystko ok. Nawet tutaj Mechoni ją, czy też no, lud Machina ją uleczył dla siebie, przywrócił ją do życia. No chyba wszystko dobrze, no nie, no już jesteśmy zaangażowani w całą akcję, w całą intrygę, więc tak nie do końca. I już mi się wydaje, że źle poszedłem. A tu w truciznę wleziemy zaraz. No nic, jak przestanę mieć problemy z najprostszą nawigacją, to może wtedy wrócimy do nagrania, bo tak to znowu mnóstwo czasu zostanie zmarnowane. I tak, tutaj wchodzimy na właściwą drogę. I tu widzimy Mechona, który już jest wyposażony w te zielone dziadostwo, te zielone szpryce. Więc jak ktoś nas może nie wyśledzili, ale na pewno coś jest na rzeczy. I tak, po ucieczce przed wrogami, którzy bardziej zaciekłością, prędkością i stopniem irytacji przypominają Omegi z Omega Weapon z Final Fantasy V. Postanowiłem sobie raczej dać spokój z walką z nimi i udać się tam, gdzie, no właśnie, gdzie powinniśmy.
czyli na palec numer 2. Już gra nam troszkę pokazuje palec środkowy tutaj, ale no. Mój plan to zakończyć odcinek w momencie, gdy dojdziemy do mostu. Będzie bardzo długi most, wręcz troszkę surrealistyczny w mojej opinii, który prowadzi aż do Mechonisa. To całe coś, które... Aha, tam są na dole, co widzieliśmy wcześniej. Siedzą, może ryby łowią, a tam nie będziemy schodzić na razie do nich. W każdym razie chyba tu musimy przejść. Właśnie, bezkres oceanu. Czy tam coś tam jest? Zatem zastanówcie się. Jeden olbrzym jest na nim życie organiczne, na drugim życie mechaniczne. To takie proste, dziwne. Aby to dziecko wymyśliło, może jakiś nerd, jakiś fan fantasy, coś takiego. Tak jest. Czeka nas długa droga. Zobaczymy scenkę i podążamy dalej. Ale to już będzie w następnym odcinku. Długi spacer. And Mechonis. Tak jest. Oh, it's so different seeing them from this kind of perspective. Jak wiele innych rzeczy w tej grze. We cannot see it from here. But our people are still fighting up there. It's difficult to believe that two such huge things ever fought each other. Się nie zaczęły ruszać. I wonder how the Mechana felt at the time. Must have been horrible. Scary too. Fear robs us of reason. Out of fear we commit terrible atrocities and call them acts of self-preservation. Fear gives rise to more fear. A never-ending circle of hatred. Perhaps that circle can be broken. Fear. It must be what's driving this. What's made Egil act this way. Oh. Dokładnie. Dobrze, do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku Let's Playa Xenoblade Chronicles.